Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Witam Was dzisiaj z bardzo słonecznych okolic Ustronia i dzisiaj zaprezentuję Wam pierwszy w Polsce wybudowany do stanu deweloperskiego dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 50 m2. Widzicie go już za moimi plecami, więc nie przedłużamy i zapraszam na odcinek. No to zaczynamy. Słuchajcie, dzisiaj robimy tutaj taras i to już jest ostatnia rzecz z naszego zakresu. Jeżeli chodzi o wymiary tego budynku, to jest to 5,5 metra szerokości na 9 metrów długości, czyli powierzchnia zabudowy to jest około 50 metrów kwadratowych. To, co możecie zauważyć, po pierwsze, co widać, to, że budynek jest wybudowany na słupach, natomiast my rekomendujemy i 90% naszych budów, aby była to jednak płyta fundamentowa, natomiast tutaj te słupy już były wcześniej przygotowane, teren jest pochyły, więc jest to tutaj uzasadnione akurat w tym przypadku. To, co dalej widzimy na zewnątrz, charakterystyczne, to komin tutaj od kozy grzewczej. Tutaj będzie zewnętrzna jednostka klimatyzacji, bo w tym budynku są aż 3 źródła ogrzewania i jedno źródło z tych 3 służy również do chłodzenia, czyli klimatyzacja. Czyli mamy tutaj zarówno kozę grzewczą, mamy folię na podczerwień i mamy tutaj jednostkę klimatyzacji. Jak widzicie, robimy teraz taras. Taras będzie tutaj naprawdę potężnych rozmiarów, bo będzie oczywiście tutaj odtąd i będzie się ciągnął aż tutaj za budynek. Widzicie, wychodzimy za budynek, zakręca. To jest taki taras, taką L-kę. I tutaj jest. Jeżeli chodzi o budynek względem wersji tej pierwotnej, czyli tej, która jest na naszej stronie internetowej, to jest to po pierwsze lustrzane odbicie, a po drugie to okno zostało przesunięte z tamtej strony tutaj i jak wejdę do budynku, to Wam wytłumaczę skąd i dlaczego taki zabieg. W przypadku takich pochyłych działek fajne jest to, że miejsce pod tarasem można wykorzystać na jakiś schowek, a tutaj tego miejsca jest naprawdę sporo, bo już Wam powiem, jak stoję w tym miejscu, to jest w okolicach 1,70 m, więc ja sobie bez problemu tutaj wchodzę, schylam się delikatnie i jestem. Także naprawdę tą przestrzeń można wykorzystać na jakieś, na przykład na schowek na kosiarki, rowery, czy jakieś tego typu rzeczy, bo działka sama w sobie nie jest duża, jak widzicie, więc warto tutaj sprytnie też wykorzystać tą możliwość, którą dała nam natura, no i to, że tutaj jest to wykonane na słupach. Chociaż teraz zawsze wykonujemy właśnie na słupach. To co, zabiorę Was teraz do środka i pokażę jak ten budynek wygląda w środku i jaki ma układ. Bardzo ładny jest ten komin od kozy. Tutaj będzie ta jednostka klimatyzacji zewnętrzna. I chodźmy teraz do środeczka. I jesteśmy w środeczku. Zaczynamy nasze zwiedzanie od wiatrołapu, który w tym projekcie jest w standardzie. W wiatrołapie jest zamontowana skrzynka elektryczna. Sam wiatrołap ma ponad 2 m2, więc w zupełności tą przestrzeń można fajnie wykorzystać właśnie na jakiś schowek, czy na przykład można tutaj zrobić szafę, gdzie będziemy trzymali akcesoria jakieś gospodarcze typu mopy, odkurzacz, deskę do prasowania, bo jest tutaj naprawdę wystarczająco dużo miejsca i fajnie można tą przestrzeń po prostu zagospodarować. Idąc dalej, po prawej stronie mamy łazienkę. Ta łazienka względem wersji, która jest na stronie, jest delikatnie powiększona, ponieważ inwestorom zależało na tym, żeby zmieścić tutaj zarówno bidet, jak i wannę, więc tą łazienkę delikatnie powiększyliśmy i ma ona ponad 4 m2. A tutaj jest ta dodatkowa dolna sypialnia. Jak widzicie, układ w tym budynku względem Mezzanina Smarta 35 jest w zasadzie dokładnie taki sam, tylko że te pomieszczenia są po prostu powiększone. Ta sypialnia tutaj ma w okolicach 7 m2 i tak jak Wam wspominałem, to okno w standardzie, w projekcie było tutaj, natomiast z racji tego, że tutaj jest uliczka, no to inwestorzy poprosili nas o to, żebyśmy przenieśli to okno na drugą stronę. Nie ma problemu, zrobiliśmy tak. Swoją drogą zobaczcie, jak to okno jest duże i jak dużo tutaj po prostu jest światła w tym pomieszczeniu.
To okno jest stałe, fix, natomiast to jest otwierane i uchylane. Wysokość tutaj pomieszczenia to jest ponad 2,50, więc jest tutaj naprawdę wysoko. Idziemy dalej. Tutaj mamy salon z aneksem kuchennym. No i jest naprawdę różnica. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy 35, czy 50, czy to jest różnica, to uwierzcie mi, jest ogromna różnica w tym odczuciu powierzchni wewnątrz po prostu tego budynku. O, a tutaj macie, moi mili, ten projekt. To jest lustrzane odbicie względem tego, co jest na stronie internetowej. Akurat tu do góry nogami jest to przywieszone, bo jest to zrobione tak, żeby odpowiadał rysunek układowi pomieszczeń wewnątrz budynku, jak się go buduje. 24 m2 salon z aneksem, ponad 7 metrów dodatkowa dolna sypialnia, ponad 4 metry łazienka i wiatrołap 3 metry kwadratowe. Tutaj mamy rozrysowane punkty elektryczne, wodne, włączniki, wyłączniki, gdzie ma być koza. Także wszystko tutaj na tym planie mamy rozrysowane i chłopacy na budowie wiedzą dokładnie, no co po prostu trzeba robić. Ogromna przestrzeń, jeżeli chodzi o to, co mamy nad głową. Ten budynek jest wyższy aniżeli Mezanin Smart 35, ale spokojnie wszystkie miejscowe plany w zasadzie w Polsce są spełnione, więc ten budynek można w zasadzie wszędzie budować. I tutaj mamy tą kozę grzewczą, widzicie? Mamy kozę grzewczą, mamy miejsce na klimatyzację, no i wszędzie na podłodze mamy rozłożone folie, maty grzewcze do ogrzewania tego podłogowego. Każde oczywiście pomieszczenie ma swój oddzielny sterownik, także każdym pomieszczeniem można niezależnie sterować. No a tutaj mamy to duże frontowe przeszklenie i jak od razu możecie zobaczyć, tutaj w mezaninie 50 ta belka konstrukcyjna jest wymagana, więc okna mamy dzielone na dwa. I to możemy niezależnie tym oknem wychodzić i niezależnie tym oknem wychodzić. To okno otwiera się standardowo, tak? Natomiast to okno inwestorzy zażyczyli sobie, żeby było w systemie przesuwnym, więc to okno się po prostu przesuwa. I tak wygląda dół. Bardzo dużo światła, tutaj słońce operuje właściwie cały dzień. No i taki widoczek mamy z poziomu parteru. Tutaj jest bardzo duży taras i będąc na tym tarasie siedzimy sobie te prawie 2 metry nad ziemią i podziwiamy piękne widoczki. Naprawdę jest tutaj bardzo ładnie. To co? Zabiorę Was na górę. Pokażę Wam, jak wygląda antresola i co się na niej zmieniło względem 35. I jestem na górze na antresoli. Tutaj na antresoli możecie zauważyć, że również jest ogrzewanie podłogowe. Mamy to duże okno trójkątne, ono jest stałe i dwa większe okna aniżeli w mezaninie 35, które można otwierać, uchylać i po prostu wpuszczać dużo, ale to bardzo dużo powietrza tutaj do tej części antresoli. No a tu mamy to duże frontowe przeszklenie, które tak się prezentuje. Można sobie usiąść i po prostu podziwiać te widoki na góry i pagórki. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Co do samej powierzchni antresoli i co się zmieniło, bo pewnie już zauważyliście, że ta strefa wygląda inaczej aniżeli w przypadku 35. A mianowicie tutaj zrobiliśmy w standardzie w naszym projekcie jest miejsce na garderobę lub na jakąś szafę, schowki można sobie tutaj po prostu zrobić. I to miejsce ma ponad 3 metry kwadratowe. Także w tym projekcie jest pomyślane, żeby gdzie poumieszczać po prostu szafy. No i to, co bardzo wyróżnia ten projekt, to jest to, że tutaj na górze, jak widzicie, jest po prostu ubikacja. Ma 1,8 m2. Ja mam 1,80 m i spokojnie sobie tutaj wchodzę i to, co trzeba załatwić, można sobie tu po prostu załatwić. Umywaleczka, ubikacja, to co trzeba, to tutaj po prostu jest. Cała antresola ma ponad 20 m2, wysokość ściany kolankowej ponad 1,30 m, więc naprawdę można wykorzystywać tą przestrzeń na bardzo dużo sposobów. I do sufitu
około 2,80. Także jest tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo przestronnie. Jako taką ciekawostkę Wam powiem, że na 2023 rok mamy już bardzo dużo rezerwacji i 90% rezerwacji są to budynki o powierzchni zabudowy 50 i 70 m2. Czyli to pokazuje, że po prostu potrzebowaliście też tych troszeczkę większych przestrzeni, ale spokojnie, 35 nie usuwamy z naszej oferty, dalej je budujemy i bardzo je po prostu kochamy, bo uważamy, że są naprawdę super, te 35, ale no 50, uwierzcie mi, bardzo widać tą różnicę, jeżeli chodzi o odczucie tej przestrzeni na górze i naprawdę ten budynek jest po prostu, no po prostu jest większy, nie ma co tutaj ukrywać. Budujemy od A do Z, od formalności przez fundamenty i wszystkie możliwe zakresy, aż po wykończenie pod klucz. Tutaj akurat naszym zakresem był ten zakres, który widzicie, stan deweloperski. Dalsze wykończenie będzie już po stronie inwestora, ale gdybyście chcieli, to również takie wykończenie Wam zrobimy z płytkami, z armaturą łazienkową, z podłogami, panelami, co tylko sobie zażyczycie. Również taki pakiet jest na naszej stronie internetowej. To co? Zejdę jeszcze na dół. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo jest to naprawdę wyjątkowy dom i jak na ten moment jedyny w swoim rodzaju, bo pierwszy mezanin Smart o powierzchni zabudowy 50, który zbudowaliśmy i oddaliśmy inwestorom. Ten film, mam nadzieję, też pokazał Wam te różnice, które są między 35 a 50, a te różnice no widać po prostu gołym okiem i teraz będziemy budowali o wiele więcej właśnie domów o powierzchni 50 i 70 m2, więc coraz więcej takich filmów się będzie pojawiało na naszym kanale, a ja z tego powodu też zachęcam Was, żebyście po prostu zasubskrybowali nasz kanał, polubili. Jeżeli macie pytania, zadawajcie je, odpowiadam, staram się przynajmniej odpowiadać na każde z nich. No i przypominam, że przyjmujemy rezerwacje na przyszły rok. Jeżeli jesteście zainteresowani budową, macie pytania, nie wiecie jak się do tego zabrać, to śmiało piszcie do mnie, naprawdę pomagamy na wszystkich możliwych polach, tak żeby krok po kroku wytłumaczyć Wam, co trzeba zrobić, żeby po prostu mieć swój własny dom. Uwierzcie mi, ta ścieżka nie jest do końca prosta, ale my Was po prostu poprowadzimy, jak to się mówi przysłowiowo, za rękę, tak żebyście wiedzieli, co trzeba zrobić i tam, gdzie możemy, tam po prostu pomożemy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Housmart. Jesteś u siebie.